Witamy serdecznie po raz kolejny. Witam Ciebie, Piotrze, witam wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj Dzień poruszymy dobry. temat, który już u siebie poruszałeś, ale temat niedawno był bardzo ciekawy, bardzo modny. Dotyczył piramid w Gizie i chodzi mi o te nowe odkrycia, które zostały, no te nowe odkrycia pod tymi piramidami w Gizie, prawda? No Co, tak, tak. co tak naprawdę odkryto pod Gizą? O co chodzi z tymi całymi strukturami pod tą piramidą Mykerinosa? Najprościej mówiąc, odkryto to samo, co w przypadku piramidy Hefrena prawdopodobnie, to znaczy się szereg takich głęboko sięgających w głąb ziemi struktur, przypominających studnie czy też rury. Mówiliśmy o tym dokładniej w poprzednim odcinku. Tylko że w przypadku piramidy Mykerinosa, no ona jest najmniejsza ze wszystkich, ona jest w ogóle taka charakterystyczna, prawda, bo ona ma taki, nie wiem jak to powiedzieć, wygrzebany czy wybrany, znaczy wybrano cegły, bo jeden z władców chciał tam wejść do środka, nie udało mu się, ona tak charakterystycznie wygląda. I pojawiły się takie informacje całkiem niedawno, że ten sam projekt, który zajmował się piramidą Hefrena, odkrył pod piramidą Mykerinosa przy pomocy tych samych metod no, element prawdopodobnie jakiejś podziemnej struktury, do której należy też to coś, co jest pod podziemiami, inaczej, co jest pod piramidą Hefrena, czyli mamy te tajemnicze rury, studnie. Nie wiem nawet, jak to poprawnie określić, bo chyba nikt tego nie wie. No i mamy szereg podziemnych korytarzy, przy czym wydaje się, że znaczy to akurat są słowa Filippo Biondiego, który jest autorem tego odkrycia i tamtego również. Wydaje się, że to coś, ta struktura pod piramidą Mykerinosa jest mniejsza. Jest mniejsza, nie jest tak bardzo rozległa, nie jest to wszystko takie no, monumentalne jak w przypadku piramidy Hefrena. No, my mówimy, że jest, tak, a prawda jest taka, że nikt nie wie, co tam jest i czy to w ogóle istnieje, chociaż są tacy, którzy przyznają Biondiemu rację, że ta metoda może działać i coś tam rzeczywiście może być. Cały problem tkwi w interpretacji tych obrazów, ale okazuje się, że dowiedzieliśmy się jakieś 3 miesiące po odkryciu, znaczy po ogłoszeniu odkrycia tego czegoś pod piramidą Hefrena, że mamy drugi element, drugi fragment tej układanki, tego podziemnego miasta pod Gizą. Mhm. No, czy ustalono w ogóle coś nowego w kwestii tych wcześniejszych odkryć, które są związane z tą piramidą Hefrena? Czy coś nowego to jest, wiesz, trudno powiedzieć, dlatego że internet jest zasypywany, szczególnie YouTube jest zasypywany różnego rodzaju materiałami o tytułach, o nagłówkach czasem, które potrafią wprowadzić w błąd. I niekiedy się dowiadujemy, że odkryto coś nowego, albo że ogłoszono jakieś nowe, wiesz, rewelacje, a potem się okazuje, że tak naprawdę to są stare rzeczy. Tutaj jest podstawowy problem, jeżeli pamiętacie to odkrycie, związany z tym, że no, to po prostu jest głęboko i potrzeba niemałych nakładów, no i też dobrej koncepcji, żeby się tam dostać. Tak, trzeba pokonać szereg problemów, od problemów, jeżeli oczywiście to istnieje i możliwe byłoby dotarcie tam, to trzeba pokonać szereg problemów, od takich problemów urzędowych związanych z pozwoleniem na wiercenie pod piramidą, po te problemy techniczne, tak jak to zrobić, jak na przykład obejść wodę, która tam zalega pod piramidą. Także czy się dowiedzieliśmy czegoś nowego? Obawiam się, że nie. I to nam pokazuje trochę charakter tego odkrycia. Ja o tym mówiłem podczas poprzedniego naszego spotkania, że no, mówi się o jednym z największych odkryć archeologicznych prawdopodobnie w dziejach, a okazuje się, że nikt z tym nie jest nic w stanie zrobić. I nikt się za bardzo nie kwapi, żeby to zrobić, no bo nie wiadomo jak. I, i trochę taki impas się pojawił, bo i egiptologia się od tego odwraca, ta oficjalna. I szczerze mówiąc, nawet ci, którzy zajmują się tą historią alternatywną, nie są w stanie za bardzo powiedzieć niczego więcej. No, potężny impas. Wydaje mi się, że to było spodziewane jednak, że tak się wydarzy.
Ja bym jednak nie chciał, żeby ta historia przerodziła się w legendę jakąś, tylko że pamiętamy, jakie jest jej podłoże tej opowieści, tak? Że ona się pojawiła, no niestety nie jako jakaś publikacja naukowa, tylko jako informacja, która została ogłoszona na takiej konferencji wiedzy alternatywnej. Dopiero potem, wskutek wielkiej sensacji, jaka się pojawiła i tego, że internet o tym zaczął mówić, to jest mało powiedziane, internet zaczął huczeć, zajęli się tym naukowcy. No, trudno powiedzieć, że się zajęli, tak? Próbowali to jakoś skomentować. Także ta sprawa jest bardzo, bardzo problematyczna, ale zaskakuje mnie to, że są osoby, które pomimo tych wielu mankamentów związanych z tym odkryciem, no nie wykluczają go, tak? Nie przekreślają tego. W związku na przykład z tym, że jakoś tak jest już, że pogłoski na temat dziwnych rzeczy pod piramidą utrzymują się od bardzo, bardzo wielu wieków, tak? Jakieś sugestie, że tam coś jest. No i mogą to być normalne, naturalne struktury, które jak wiadomo pod powierzchnią Gizy występują, po prostu jaskinie, szczeliny i tak dalej. Może to być ten naturalny system jaskiń, który został w jakiś sposób przekształcony, bo też się o tym mówi, no ale tutaj w grę wchodzi coś zupełnie innego. Tu nie mówimy o głębokości kilkudziesięciu metrów, tu mówimy o głębokości około 650 metrów, gdzie te struktury sięgają. No to co to może być? Trudno sobie wyobrazić, żeby to mógł zbudować człowiek. Niestety ten impas trwa i jakoś tak trudno mi powiedzieć, czy ktoś się będzie w stanie pokusić o to, żeby dodatkowe badania przeprowadzić. To znaczy się, wiesz, tu cały problem polega na metodzie zastosowanej przez Biondiego. Jeżeli ktoś się chce o niej dowiedzieć, jaka to metoda, to polecam jego stronę harmonicsar.com, tak ona się nazywa. Tam możecie przeczytać, jak on to robi, bo to nie jest georadar, to jest taka specjalna metoda obrazowania, nieinwazyjna, ale dość kontrowersyjna, no bo jednak kiedy specjaliści, wiesz, słyszą, że można zdaniem Biondiego zajrzeć na kilkaset metrów w głąb skały, no to też się zastanawiają, na ile to jest miarodajne, prawda? No ale sprawa jest zdaniem niektórych cały czas otwarta. A w ogóle na pewno jakieś tworzą się tam hipotezy, przynajmniej tak mi się wydaje, prawda? Więc jakie hipotezy wchodzą w grę? Co tam w ogóle może być, jeżeli w ogóle coś tam jest? Ta hipoteza sceptyczna, wiesz, taka naukowa, mówi, że coś znaleziono, ale nie wiadomo co, sugeruje, że po prostu to są błędy w odczytach tej metody, w tej metodzie Biondiego, bo ona jest niedoskonała, może to są po prostu jakieś błędy. Natomiast ci, którzy wierzą w istnienie tych struktur, no to też otrzymujemy bardzo różne głosy, no bo wiadomo, że to musi być coś bardzo starego, tak? No i automatycznie nam się to wiąże z tymi tematami a la Atlantyda, a la cywilizacja X, a la, wiesz, ten wielki kataklizm sprzed kilku tysięcy lat, który zniszczył cywilizację, znaczy ten kataklizm, tą cywilizację jeszcze, przepraszam, przed Sumerem i Egiptem, tak? Tą pierwszą cywilizację. Tutaj mamy te wszystkie koncepcje dotyczące młodszego Driasu, impaktu komety. No to są akurat rzeczy, o których często się mówi, o których pisze Graham Hancock, na przykład Robert Bauval i tak dalej. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to może się o tym sporo dowiedzieć, bo to jest dużo strasznie materiału. Natomiast sugestia jest taka, że po prostu jakaś wcześniejsza cywilizacja przed Egiptem pozostawiła tam po sobie tą budowlę. Pytanie, jaka to cywilizacja, która grzebie, wiesz, 600 metrów głębi ziemi i po co to robi? No musi mieć jakiś cel w tym, żeby tak głęboko sięgać. Zazwyczaj, kiedy się coś takiego buduje, no to buduje się jako schron, tak? Albo jako jakąś, nie wiem, komnatę, jako jakąś arkę, kapsułę czasu na przykład. No bo raczej trudno uwierzyć, żeby takie struktury sięgające na kilkaset metrów w dół były użytkowe dla ludzi, dla starożytnych, tak? No bo co by mogli tam robić? No jedzenie by tam mogli chować. No i tutaj wkraczamy na zupełnie inne tory, kiedy idziemy tą ścieżką, sugerujące, że mamy do czynienia z cywilizacją, która dysponowała wiedzą
jaka nam się nawet w głowie nie mieści. I to miało określone zadania, ta struktura. Oczywiście na samym początku usłyszeliśmy taką wersję, ale to już też mówiliśmy, tą wersję od Corrado Malangi i projektu Cafre, że to są te hale Amenti, że to może być powiązane z egipskimi zaświatami i tak dalej. Ale wiesz, to są bardzo głęboko ezoteryczne interpretacje. Taka chyba najprostsza, która do wielu ludzi może w jakiś sposób przemawiać, to jest no właśnie ślad po jakiejś pradawnej cywilizacji, ale takiej naprawdę zaawansowanej, być może ludzkiej, tak? No albo po prostu baza obcych. Ale interesujące to jest, wiesz, nawet jak tak na tak zwany chłopski rozum zaczniemy się nad tym zastanawiać, no to pomyślmy, no takie ogromne struktury Egipcjanie znajdują, przychodzą, no i co, no decydują się postawić na przykład na tym piramidę, bo uznają, że no skoro ktoś tu kiedyś był i stworzył coś tak potężnego, no to może my też powinniśmy. No i może to się w ten sposób właśnie stało, że ta Giza była centrum cywilizacji nie tylko egipskiej, no ale też tej wcześniejszej, tak? Tutaj padły bardzo dalekosiężne wnioski, mówiące na przykład, że te struktury powstały jakieś prawie 40 000 lat temu. Także, no wiesz, sprawa jest cały czas otwarta, my tak naprawdę możemy się poruszać po różnego rodzaju hipotezach, ale dopóki tam ktoś nie zejdzie, co jest mało prawdopodobne, przynajmniej na razie, to też nie będziemy nic wiedzieli. Także impas, który zapanował, wiesz, jakoś nawet przyćmiewa całą tą historię, tak? Bo po pewnym czasie, kiedy nam już brakuje hipotez, kiedy zostaje nam tylko się zastanawiać, no to co, no mamy czekać do nie wiadomo kiedy, żeby się o tej sprawie czegoś dowiedzieć. Wiadomo, że gdyby to okazało się prawdą w jakiś sposób, no, albo chociaż po części, no to wywróciłoby absolutnie do góry nogami naszą wiedzę o człowieku, o historii. No wiesz, powiem ci tak, no hipotezy hipotezami, natomiast, a tak twoim zdaniem po prostu, czy są jakieś realne szanse, żebyśmy się czegokolwiek o tym wszystkim dowiedzieli? I inna sprawa, pytanie, dlaczego badacze w ogóle ominęli największą z piramid? Czy po mojemu są szanse, żebyśmy się czegoś dowiedzieli? Powiem ci, że nie wiem, to znaczy się mnie zaciekawiła pewna rzecz, że po ogłoszeniu tego odkrycia, chociaż ono było bardzo kontrowersyjne i no, wydostało się z kontrowersyjnych kręgów, Corrado Malanga i tak dalej, o tym mówiliśmy w poprzednim odcinku, nie będę tego powtarzał, to były osoby zajmujące się historią, no może nie byli to archeolodzy, ale byli to, dajmy na to, popularyzatorzy nauki, czy badacze, różnego rodzaju pisarze, publicyści zajmujący się Egiptem i starożytnością, którzy tej koncepcji nie odrzucili, wzięli to pod uwagę. No tylko tak, co dalej z tym? Tutaj nie mówimy o takich konwencjonalnych wykopaliskach nawet, które by mogły odsłonić prawdę, tylko mówimy o czymś, co no, wymagałoby ogromnych nakładów finansowych przede wszystkim. Na pewno od razu się też pojawią tacy, którzy powiedzą, że nic z tym nie zrobią, bo chcą, żeby to wszystko zostało ukryte i tak dalej. No, ta sprawa ma też ogromny potencjał taki potencjał spiskowy, wiesz, z tego powodu, że ona dotyczy rzeczy no, niezwykle fantastycznej, tak? Jakby nie patrzeć, to właśnie jest to fantastyczne, to pobudza wyobraźnię i zawsze będzie tak, że będą wokół się tego ogniskować teorie spiskowe. Chociaż powiem ci, że egiptologia to jest dziwna dziedzina, bo przecież dobrych kilka lat temu, ja nie wiem, to już będzie się zbliżało do 10 lat, no może nie, może przesadzam, ale może 8, 7, usłyszeliśmy o tych odkryciach w piramidzie Cheopsa, kiedy odkryto nieznane no, po prostu komnaty w środku, tak? No i to tak się wlecze do tej pory z mniejszymi lub większymi sukcesami. Tam oczywiście prowadzono różnego rodzaju badania, sądowania i tak dalej, ale sprawa idzie dość powoli, także tutaj też może kiedyś ktoś wymyśli, jak to zrobić, ale na razie dyskusja chyba koncentruje się na Beyondim. A dlaczego nie zbadano pod tym kątem Wielkiej Piramidy? Tu muszę powiedzieć, że Biondi i Malanga opublikowali wyniki skanów tej piramidy Cheopsa, natomiast to był skan piramidy, jej wnętrza, tak? Z tego co wiem, z tego co się orientuję, to rzeczywiście nie ma jeszcze
opublikowanych chyba takich badań mówiących o tym, co się znajduje pod piramidą Cheopsa. Ja się zastanawiam nawet, czy to nie jest tak trochę stopniowanie, wiesz, Mhm. ciekawości i czy oni nie wystrzelą z tego w tym projekcie Cheops, przepraszam, nie Cheops, Kafre, czy oni nie wystrzelą na końcu właśnie z taką informacją mówiącą, że no najciekawsze struktury znajdują się właśnie pod piramidą Cheopsa, no bo na to by wypadało, tak, największe, no to te struktury też największe. Także nie wiem, zobaczymy co przyniesie jutro. Mhm. Ale wydaje mi się, że to wszystko będzie proces niezwykle, niezwykle powolny. Młyny egiptologii mielą w ślimaczym tempie. Mhm. No, ja też tak mi się wydaje, że po prostu zobaczymy, co czas pokaże. Te właśnie młyny nauki bardzo często mielą powoli, ale dokładnie. Dzięki ogromne za ten kwadrans naszego wspólnego spotkania. Myślę, że troszeczkę pobudziliśmy umysły naszych słuchaczy. Ja zachęcam do tego, żeby zajrzeć na kanał Piotra UFO Historie i ten nowy kanał, czyli UFO Historie Little. Tam zawsze pojawiają się jakieś ciekawostki, no i zachęcamy do lajkowania naszych kanałów, wspierania naszych kanałów i przede wszystkim oczywiście subskrybowania i komentowania tych naszych spotkań. Dzięki ogromne, Piotrze, raz jeszcze. Pozdrawiam Pozdrawiam. serdecznie, trzymajcie się wszyscy.